Niewiele osób wie, że nie ma jednego gatunku os, szerszeni czy trzmieli. W samej tylko Polsce mamy ich bardzo dużo. Z tej miniserii dowiesz się, jak różnorodne są te owady. Ich wygląd, miejsce gniazdowania czy liczebność znacznie się od siebie różnią. Skupię się głównie na Polsce, ale będą też omawiane gatunki zagraniczne. Kieruję te filmy głównie dla działkowców, którzy często mają styczność z tymi owadami, ale mają problem, żeby zidentyfikować gatunek, co przy tych owadach jest bardzo ważne. Osoby nieprowadzące ogrodu też będą mogły się dużo dowiedzieć. Nie wiadomo przecież kiedy ta wiedza może się przydać. Te owady są bardzo pospolite w Polsce i nie ciężko na nie natrafić, dlatego też warto się czegoś o nich dowiedzieć. Pierwszym omawianym gatunkiem będzie moja ulubiona osa społeczna z łaciny Vespula germanica, której polska nazwa to osa dachowa. Jest ona pospolita na terenie całej Polski. Królowe można zobaczyć wiosną, gdy temperatura przez kilkanaście dni pod rząd będzie wynosiła około 12 stopni Celsjusza. Każdy gatunek ma swój określony wygląd zewnętrzny. Osa dachowa na nadustku ma wzór 3 kropek, które pozwalają określić gatunek w większości przypadków bez problemu. Mogą występować minimalne różnice pomiędzy osobnikami tego samego gatunku. Innym sposobem na rozpoznanie gatunku jest wzór na górnej części odwłoka, w kształcie przypominającym hełm rycerza, ale tu różnice potrafią być bardzo duże i identyfikacja może przysporzyć sporo problemów. Dlatego najlepiej kierować się wzorem na nadustku. Owady są w kolorystyce żółto-czarnej. Wielkość królowej, którą można spotkać od wiosny do wczesnego lata i później zaawansowaną jesienią, wynosi około 20 mm. Robotnice mają mniej więcej 12 mm. Zaś trutnie spotykane od późnego lata do jesiennych mrozów mają około 15 mm i posiadają czułki dłuższe od królowej czy robotnicy. Nie mają też żądła. Osa dachowa zakłada gniazda w miejscach ciemnych i bardzo dobrze izolowanych od warunków środowiskowych, czyli dużych dobowych wahań temperatury czy deszczu. Szczelność gniazda jest bardzo wysoka w porównaniu do innych gatunków os społecznych. Tu widzicie izolację gniazda tej osy w dużym powiększeniu. Jak sama polska nazwa tej osy mówi, osa dachowa. Lubi ona zakładać gniazda w przestrzeni międzydachowej, czyli pod krokwiami dachu czy w pęknięciach murów. Często można zobaczyć owady wlatujące pod podbitkę. To prawdopodobnie osa dachowa. Ten gatunek zajmuje wiele niszy ekologicznych, dlatego jest tak pospolity. Gniazda bardzo często są zakładane pod ziemią. Do tego celu służą nory gryzoni czy kretów. Jeśli osy wlatują do łódki dla ptaków, to prawdopodobnie nie jest to osa dachowa. Budka jest słabo izolowana i królowa raczej nie wybierze takiego miejsca do założenia gniazda. Przechodząc do gniazda, jest ono koloru szarego. Taką barwę ma zwietrzałe drewno, z którego buduje gniazdo. Jednak na szary odcień gniazda składa się wiele małych pasków różnego koloru. Ciekawe kolory składające się na ogólny wygląd gniazda to zielony, czerwony czy biały. Taki wachlarz barw jest spowodowany metodą budowania gniazda przez osy. Na pewno widzieliście paski jaśniejszego koloru na nielakierowanym, zwietrzałym drewnie. To właśnie oznaki obecności os, między innymi tego gatunku. Zbierają one materiał na budowę gniazda poprzez zeskrobywanie żuwaczkami cieniutkich warstw drewna. Po tej działalności os na meblach ogrodowych, sztachetach płotu czy więźbie dachowej zostają małe kreski jaśniejszego koloru, które wielu ludziom się nie podobają. Mnie osobiście nadają one klimatu poprzez postarzenie wyglądu drewnianych elementów. Nie osłabiają one takim działaniem wytrzymałości drewna, ponieważ skrobią naprawdę malutkie ilości z zewnętrznych warstw. Kiedy gniazdo jest małe, czyli wiosną, ciężko zidentyfikować gatunek przez podobieństwo gniazda do innych gatunków. Wtedy korzysta się ze wzorów na nadustku. Hej, ps, zostaw subę, to bardzo motywuje. A gdy gniazdo będzie większe, czyli okolice czerwca, zaczynają one budować komory powietrzne w kształcie muszli, a całość wygląda jak mozaika. Mają one za zadanie izolować gniazdo od warunków zewnętrznych, głównie od niskiej temperatury. Ten sposób można zastosować, gdy gniazdo jest widoczne, np. na strychu. Osa dachowa nie jest lubiana przez działkowców przez pojawienie się tam, gdzie są słodkie napoje czy ciasta, jak i owocach, szczególnie jabłkach, winogronach, gruszkach czy śliwkach. Polują głównie na pająki, muchy czy gąsienice. Nie pogardzą też mięsem innych zwierząt, przez to stają się sprzymierzeńcami działkowców w ograniczeniu ich liczebności. Gniazdo tego gatunku późnym latem potrafi osiągnąć 30 na 40 cm. Mogą być też większe, ale to rzadkość. Liczebność kolonii w sierpniu wynosi kilka tysięcy aktywnych osobników. Jest to jedna z bardziej spokojnych os społecznych w Polsce. Z moich obserwacji stwierdzam, że jest nawet łagodniejsza od pszczół miodnych.
Kolonia nie zimuje, umiera po nastaniu mrozów, późną jesienią. Lecz gdy gniazdo jest duże i umiejscowione w ciepłym miejscu, to pojedyncze osobniki mogą być aktywne aż do stycznia. W Polsce nie ma potwierdzonych przypadków przetrwania zimy kolonii tego gatunku. Gniazdo nie jest ponownie zasiedlane w następnym roku, więc jeśli osy zostaną zauważone późną jesienią i znajdują się z dala od ludzi, nie trzeba ich usuwać i wydawać mnóstwa pieniędzy na usuwanie gniazda. Do mrozów prawie cała kolonia zginie, więc jeśli nie ma zagrożenia z ich strony, to nie ma sensu ich zabijać. Zachęcam do udostępniania tego filmu, żeby trafił do jak największej rzeszy ludzi. Zapraszam też na inne moje filmy o osach społecznych, szerszeniach i trzmielach.